Od setek tysięcy lat zmagamy się ze złem, które raz zapanowało na świecie. Wojny o terytoria, walka o władzę, korupcja, manipulacja, nakazy i zakazy. Kreacja nieświadomego człowieka w końcu doprowadziła do zrodzenia się podziałów w społeczeństwie. Dlatego dziś, patrząc na to, co dzieje się na świecie, aż trudno jest uwierzyć, że choć wszyscy zrodziliśmy się z miłości, człowiek potrafił zamienić ją w nienawiść. Ale czy faktycznie rzeczywistość, której obecnie doświadczamy, jest jedyną możliwą rzeczywistością? A co jeśli świat, który stworzyliśmy, jest jedynie nieświadomą manifestacją naszej ograniczonej perspektywy widzenia? A co jeśli istnieje prawda, która może raz na zawsze uwolnić nas od cierpienia? Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Przed nami część druga nagrania o wielowymiarowej rzeczywistości, której jesteśmy częścią. Drogi widzu, z pewnością tak jak każdy z nas, ja również mam swoją misję do wypełnienia w tym obecnym życiu. I takim moim zadaniem jest przekazywać życiową mądrość, którą zdobywałam na przełomie wszystkich poprzednich lat i którą dzielę się z Tobą poprzez właśnie te nagrania. A to wszystko dzięki okresowi wyciszenia, który podarowałam sobie, spędzając czas na głębokich przemyśleniach. Więc kiedy tak odcięta od reszty świata w końcu miałam możliwość zagłębić się we własnym wnętrzu, to wtedy właśnie udało mi się odnaleźć to głębokie znaczenie mojego życiowego celu. A więc w trakcie tego okresu pozyskałam bardzo ważne dla nas wszystkich informacje. Informacje, które ujawniane mi były między innymi poprzez sny, wspomnienia z interakcji z innymi ludźmi, różnego rodzaju doświadczenia, znaki w przyrodzie, spontaniczne wizje, które otrzymywałam w medytacjach, ale również nagłe olśnienia umysłu, których doznawałam w trakcie dziennych obserwacji i kontemplacji. I jeśli oglądałeś moje wcześniejsze nagrania, to z pewnością już wiesz, że mam zdolność postrzegania istoty rzeczy z wielu odmiennych perspektyw. A dzięki temu potrafię dostrzec tą ukrytą głębię i znaczenie wszystkiego. Więc chcę, abyś wiedział, że wiedza, którą posiadam, nie jest żadną nową filozofią, czy też próbą wywołania kontrowersji. To po prostu jest nasz czas, abyśmy przypomnieli sobie, kim naprawdę jesteśmy. I tym samym, abyśmy powrócili do naszej natury. Dlatego właśnie tu jestem i ujawniam przed Tobą naszą prawdę. Abyśmy tym samym mogli wspólnie przeżywać to piękne doświadczenie życia na Ziemi. I choć nie jestem w stanie powiedzieć Ci, jak długo przygotowywano mnie faktycznie do tej roli, jedno jest pewne, dziś wiem, że jestem gotowa przekazać Ci tą naprawdę niezwykłą wiedzę. A to oznacza, że w końcu dowiesz się, co jest prawdziwą koncepcją życia w trójwymiarowej rzeczywistości. Bo to właśnie dziś dowiesz się, kim naprawdę jesteś i co jest Twoim, naszym celem. Ale zanim jeszcze przejdziemy do głównej części tego nagrania, chcę uprzedzić Cię, że tematyka tego nagrania jest bardzo głęboka, przez co na początku może wydać się troszeczkę skomplikowana i niezbyt zrozumiała. A to chociażby dlatego, że obraz rzeczywistości, którą do tej pory nam przedstawiano, znacząco odbiega od prawdy, którą właśnie dziś Ci przekażę. Ale bez obaw. Zapewniam Cię, że jeśli nie dziś, to wkrótce wszystko i tak nabierze sensu. Taka jest kolej rzeczy. Zatem serdecznie zapraszam do wysłuchania.
części teoretycznej tego nagrania wymiar zerowy określiliśmy punktem, który powiedzieliśmy, że jest fundamentem całego stworzenia. I jeśli pamiętasz, nazwałam ten punkt I am, czyli jestem. Więc dziś moim głównym celem jest wytłumaczyć Ci, czym w rzeczywistości jest ten punkt i dlaczego ma on aż tak potężne dla nas znaczenie. A w tym celu będę przytaczać pewne przykłady z części teoretycznej, które następnie rozwinę w formie przykładów bardziej praktycznych, co pozwoli Ci połączyć naukę z duchowością i tym samym znacznie dogłębniej zrozumieć cały sens i znaczenie informacji, które Ci przekażę, a w rezultacie wdrożyć to do swojego życia. A zatem przejdźmy teraz już do głównej części tego nagrania. Słowo wymiar z angielskiego dimension pochodzi od łacińskiego słowa dimetri, dimensio i oznacza wymierzyć coś. I tu za przykład możemy podać obserwatora i przedmiot obserwowany. W tym przypadku naszym wymiarem jest wyznaczona trasa między tym, który obserwuje, a tym, co jest obserwowane. Zatem wymiar nie jest miejscem, do którego możemy się udać, bo wymiar jest pomiarem jakiejś powierzchni. Powiedzieliśmy, że zerowo-wymiarowy obiekt to punkt. Jeśli natomiast spojrzymy z innej perspektywy, to dostrzeżemy, że jest to również kula. I ta kula posiada dwa bieguny, dodatni i ujemny. Jeden z nich jest zwany alfa, czyli słowo pochodzenia greckiego oznaczające początek. Natomiast drugi biegun zwany jest omega, czyli koniec. I choć są swoim przeciwieństwem, oba intuicyjnie wiedzą, że aby coś mogło się rozpocząć, coś musi się zakończyć. A zatem oba bieguny muszą się ze sobą połączyć, co w rezultacie zmusza je do wykonania ruchu. I tak też im szybciej będą się obracały, tym większe prawdopodobieństwo dostrzeżenia innych wymiarów. A to oznacza, że dzięki prędkości i płynności tego ruchu obrotowego mamy możliwość postrzegania jednego obiektu z różnych perspektyw. I teraz bardzo ważna uwaga. Jeśli obserwowany przeze mnie przedmiot z perspektywy jego powierzchni, i tu dla przykładu weźmy butelkę, więc jeśli ta obserwowana przeze mnie butelka w tym momencie jest moją jedyną rzeczywistością, to wcale nie oznacza, że tam nie ma innej rzeczywistości. Bo poza objętością jej powierzchni, którą obecnie obserwuję, mamy jeszcze czas, podczas którego nasz przedmiot ulega zmianie. A zatem od początku własnej kreacji, swojego powstania i tak aż do obecnego momentu ta butelka również wykreowała własną historię. Albo weźmy za przykład dom. Prosty dom złożony z 4 ścian i dachu. Każda z wymienionych części jest skierowana w zupełnie inną stronę. Dach do góry, więc nigdy nie dowie się, co jest na dole. Podłoże do dołu, więc nigdy nie dowie się, co jest na górze. A każda ze ścian w innym kierunku. Zatem nie ma możliwości ujrzenia tego, co jest po drugiej stronie. Ale mimo tak dużej różnorodności w perspektywie, jest to wciąż jeden i ten sam dom, który powstał w wymiarze określonego czasu. Więc to dlatego właśnie mówimy, że żyjemy w wielowymiarowym świecie i jesteśmy wielowymiarową postacią. I jeśli pamiętasz z pierwszej części, powiedzieliśmy sobie, że wszystko we wszechświecie pozostaje w ciągłym ruchu. A dokładniej było to wytłumaczone na podstawie teorii strun, według której całe stworzenie zostało określone małymi, supersymetrycznymi strunami, które wibrują z różną częstotliwością, wywołując różnego rodzaju efekty wizualne. I te struny
Powiedzieliśmy również, że mają charakter otwarty i zamknięty. A zatem teraz już wiemy, że struna pozostaje otwarta jeszcze przed połączeniem obu biegunów, a zamyka się, kiedy już się ze sobą połączą, tworząc wspomnianą pętlę. I tak też dzieje się w przypadku naszej kuli. Jeśli kula wejdzie w ruch, to tym samym rozciągnie się w linii prostej, aby połączyć się z drugim biegunem. A zatem to już nie jest obiekt zerowo-wymiarowy, lecz jednowymiarowy, bo kula właśnie pokonała jakiś odcinek drogi. Zatem koncept pierwszego wymiaru mówi, że we wszechświecie jest tylko jeden obiekt, który mnoży się przez dwa, czyli te dwa bieguny, o których przed chwilą wspomniałam. A skoro powiedzieliśmy, że wszystko ma swoje dwa bieguny, to człowiek również je posiada. Stąd też pojęcie dwoistej natury. Jako człowiek mówimy, że każdy z nas posiada swoją dodatnią, czyli pozytywną i ujemną, negatywną stronę. Natomiast w rzeczywistości jest to związane z budową naszego ciała, o czym dowiesz się w dalszej części tego nagrania. A zatem, jak widzimy, bez względu na to, że są swoimi przeciwieństwami, one nie oddzielają się od siebie, lecz łączą, bo razem tworzą jedną całość. Więc teraz, wracając do przykładu naszego domu opisanego wcześniej. Nieważne, w której części domu jesteś i z jakiej perspektywy patrzysz, bo w rzeczywistości jest to wciąż jeden dom, który składa się z wielu wymiarów. Dlatego możemy dostrzec go z różnych perspektyw. I powiedziałam, że nie jest to ważnym, ponieważ jedyną prawdą jest to, że wszystko, co istnieje we wszechświecie, jest jedynie iluzją jednego punktu wprawionego w ruch i poruszającego się bardzo szybko. A to z kolei wywołuje właśnie różnego rodzaju efekty wizualne. A zatem, jeśli każdy z nas zda sobie sprawę z tego, że w rzeczywistości nie jest tylko człowiekiem, lecz częścią wszystkiego, wtedy staniemy się marzycielami, czyli kreatorami własnej rzeczywistości. Więc skoro potrafiłeś urzeczywistnić postać, którą obecnie jesteś, to oznacza, że jesteś w stanie również przekształcić ją w swoją ulepszoną wersję. A więc ten nieprzerwany ruch to kreator żyjący własnym marzeniem. Kreator, którego możliwości są nieograniczone, nieskończone. Dlatego też energia, która kreuje ten ruch, jest również nieograniczona i nieskończona. I my ludzie nazywamy tą energię miłością. Bezkondycyjna energia miłości, która pozwala marzycielowi kreować jego marzenie i doświadczać tego marzenia. Dlatego też pierwszy wymiar nie jest czymś, w czym możemy przebywać. Ten wymiar jest raczej koncepcją zrozumienia, że jesteśmy jednością i że mamy możliwość wspólnego doświadczania naszego marzenia, czując się kochanym. I kiedy faktycznie czujemy tą jedność i miłość, wtedy właśnie jesteśmy połączeni z istotą podstawy pierwszego wymiaru, czyli ze Stwórcą całej tej powstałej kreacji, którego ludzie nazywają Bogiem. Zatem kluczowym słowem dla wymiaru pierwszego jest słowo jedność albo miłość. I tu taka ciekawostka. Tuż po doświadczeniu przebudzenia duchowego zaczynasz dostrzegać wszystko w zupełnie innym świetle. Więc raptem orientujesz się, jak bardzo ograniczonym życiem żyłeś do tej pory. I wtedy rodzi się w tobie myśl, że tam jest jeszcze tyle do odkrycia, że faktycznie pozwalasz, aby ta nowa ścieżka rozwoju totalnie cię pochłonęła. I kiedy ostatecznie dosięgasz tego, powiedzmy, najwyższego z możliwych poziomów, wtedy orientujesz się, że to wszystko było wciąż jedynie fikcją, iluzją. Wszystkie te poziomy, etykiety, nazwy, statusy, religie, tradycje, podziały,
to wszystko w rzeczywistości nie istnieje i nie musi istnieć. To była jedynie Twoja wciąż ograniczona percepcja postrzegania wszystkiego. A wiesz, dlaczego tak jest? Ponieważ będąc człowiekiem, jesteśmy zaprojektowani tak, aby wierzyć, że to coś istnieje. Więc nadając czemuś nazwę, czy też przyklejając etykietę, faktycznie będziemy mogli uwierzyć, że to jest rzeczywiste. Po czym uczymy jeden drugiego postrzegać tą daną rzecz w ten sam sposób, nadając jej nazwę. I tak też wspólnie manifestujemy jej formę fizyczną poprzez wyobrażenie i wiarę, że to istnieje. Dlatego właśnie wszyscy postrzegamy to coś właśnie tak, jak nam to opisano. A zatem projektując obraz czegoś we wszechświecie, w rzeczywistości, my projektujemy jedynie naszą potrzebę nadania sensu istnienia tego, co oczywiście jest jedynie jednym wymiarem czy punktem widzenia tej rzeczywistości. I to stwierdzenie właśnie sprowadza nas do jedynej rzeczywistości, którą jest tylko jeden punkt o dwóch biegunach, dodatnim i ujemnym. Dlatego nieważne, jaki przykład danego obiektu bym Ci podała, nieważne, jak bym go opisała i nazwała, bo w rzeczywistości jest to jedynie moja albo nasze percepcje postrzegania czegoś w tylko jednym wymiarze, którym jest właśnie wymiar pierwszy. Zatem, gdyby nie pierwszy wymiar, nie bylibyśmy w stanie stworzyć obrazu wszystkiego, czemu przypisujemy te wszystkie etykiety i nadajemy cechy, więc jest ważnym wymiarem. Ale zanim jeszcze nadaliśmy temu jakąś formę, musieliśmy przecież rozpocząć od czegoś. Dlatego powiedzieliśmy, że wszystko zaczyna się od wymiaru zerowego, który jest jedynie takim punktem albo kropką. I powiedzieliśmy też, że nasza kropka w kolejnych wymiarach będzie zmieniać się i przekształcać w zależności od perspektywy naszego widzenia, naszego postrzegania. A zatem to wszystko, co tworzymy w naszej wyobraźni, jest jedynie możliwym potencjałem naszej kropki. Natomiast zważając na fakt, że jedna kropka nie jest w stanie doświadczyć tego wszystkiego jednocześnie, dlatego właśnie musi stworzyć inne obiekty, aby móc doświadczyć własnego potencjału. I oczywiście domyślam się, że teraz z pewnością zadajesz sobie pytanie typu: ale że co, że ja jestem niby tylko jakąś częścią kropki? Przecież mam ciało. Przecież ja tego wszystkiego doświadczam. Przecież ja to czuję. No tak, doświadczasz, czujesz, owszem. To dzięki zmysłom. Ale spokojnie. Zaraz przejdziemy do najciekawszej części tego nagrania. I obiecuję, że to wszystko nabierze znacznie większego sensu. W części teoretycznej powiedzieliśmy, że wymiar pierwszy to odcinek linii albo linia segmentująca. Jeśli natomiast podwoimy jej wierzchołki, to otrzymamy figurę płaską, czyli jakąś płaszczyznę. Więc teraz tą płaszczyznę nazwiemy planem architektonicznym wszechświata. A zatem dwuwymiarowa płaszczyzna pokazuje nam podstawy czegoś, co możemy zbudować z naszych odmiennych biegunów. I tu musimy zwrócić szczególną uwagę na to, że aby stworzyć harmonię, czyli porządek w naszym planie architektonicznym, musimy zamknąć nasz projekt, tak? Więc żeby zamknąć nasz projekt, będziemy musieli stworzyć coś, co pozwoli nam połączyć nasze bieguny ze sobą. Stąd też powstała nam figura płaska, która automatycznie staje się naszą podstawą trzeciego wymiaru. I jako przykład figury płaskiej w części teoretycznej
podaliśmy kwadrat. Zatem namalowany przez nas dwuwymiarowy kwadrat, który składa się z 4 linii prostych o 2 odmiennych biegunach, które się ze sobą łączą, jest naszą podstawą do stworzenia sześcianu, czyli dwuwymiarowego kwadratu widzianego z perspektywy trójwymiarowej. I tu nasuwa się pytanie, co sprawia, że dostrzegamy ten kwadrat teraz już jako sześcian? Intuicja. Już tłumaczę. Powiedziałam, że wszystko we wszechświecie ma swój początek i koniec. A zatem każdy projekt, każdy obiekt, przedmiot intuicyjnie wie, że skoro się rozpoczął, to również gdzieś musi się zakończyć, aby stworzyć jakiś sens, którym jest jedna spójna całość. Dlatego właśnie potrzebujemy intuicji, aby wyczuć, gdzie jest ten nasz koniec, abyśmy tym samym mogli zamknąć nasz projekt. Ale też potrzebujemy wyobraźni, żebyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy z tym naszym projektem. A więc tworząc podstawy czegoś, musimy też wyobrazić sobie, jak ostatecznie będzie wyglądał ten nasz projekt, aby był zakończonym projektem. Czyli musimy nadać temu jakiś sens i znaczenie. Zatem kluczowym słowem dla wymiaru drugiego jest wyobraźnia. Skoro powiedzieliśmy, że wymiar drugi jest naszym planem architektonicznym wszechświata, czy też podstawą do budowy czegoś, oznacza to, że rysując coś na płaszczyźnie, musimy użyć swojej wyobraźni, aby mieć większy obraz tego, co faktycznie chcemy stworzyć. Czyli wymiar drugi jest wyobrażeniem tego, co stanie się w innych wymiarach, albo manifestacją. Natomiast z logicznego punktu widzenia jest to połączenie linii i kropek, które tworzą figurę płaską. Ma sens, prawda? Zatem teraz pozwól, że wytłumaczę Ci to samo na podstawie naszego doświadczenia życia. Jako nowonarodzone dziecko, to jest tak, jakbyś zaczynał od punktu zerowego. Nie wiesz nic. Więc na początku musisz nauczyć się, jak funkcjonować w świecie, który Cię otacza. A robisz to intuicyjnie, używając zmysłów. Więc dotykasz różnych przedmiotów, obserwujesz otoczenie, słuchasz różnych częstotliwości, czyli wibracji energii, która przez bardziej doświadczone istoty jest określana mową, językiem, słowami. A zatem ucząc się tego wszystkiego, to tak jakbyś łączył ze sobą kropki, żeby ostatecznie stworzyć obraz swojej rzeczywistości, której w późniejszym etapie nadasz znaczenie. A więc możemy powiedzieć, że tworzymy nasz plan architektoniczny, dzięki któremu uczymy się, jak funkcjonować w tym świecie. I jak też możesz się teraz domyśleć, faktycznie w którymś momencie naszego dzieciństwa następuje taka chwila, że w końcu zamykamy nasz plan. Nauczyliśmy się, jak mamy się porozumiewać, nauczyliśmy się, jak nazywać rzeczy, potrzeby, a więc złożyliśmy wszystko w jedną całość i teraz już wiemy, jak tu funkcjonować, tak? I wtedy przychodzi okres budowania więzi, więc bardziej społeczny. I taki okres określmy wiekiem nastoletnim, kiedy to poprzez interakcję z drugą osobą, czy też grupą ludzi, uczymy się różnych uczuć, które znowu łączymy ze sobą i na ich podstawie zaczynamy tworzyć jakieś platoniczne albo iluzoryczne związki z innymi ludźmi. I dlaczego powiedziałam, że platoniczne czy iluzoryczne? Ponieważ nasze uczucia względem drugiej osoby są tylko i wyłącznie naszym wyobrażeniem.
I tu znowu musimy powrócić do punktu zerowego naszego planu architektonicznego, który od czegoś musimy rozpocząć, ale też intuicyjnie wiemy, że musimy go zamknąć, żeby to wszystko miało sens. Więc w pierwszej kolejności uczymy się różnych uczuć poprzez interakcje z różnymi ludźmi. Po czym, używając naszej wyobraźni, zaczynamy kreować różnego rodzaju wymagania. Wymagania, które przerzucamy na innych, abyśmy tym samym mogli zamknąć historię naszego wyobrażenia, czyli nadać temu sens. Więc dla przykładu, stwierdzam, że jestem zakochana w jakiejś konkretnej osobie, bo podoba mi się fizycznie. Ale prawdą jest, że nie znam tej osoby. Więc żebym mogła zamknąć moje wyobrażenie, czyli nadać sens mojemu planowi, zaczynam kreować jakąś historię między nami, która pozwoli mi uwierzyć, że ta osoba jest mi przeznaczona. I tu na przykład mówię sobie, że ktoś jest podobny do mnie z charakteru, więc pewnie się dogadamy. Albo że ma takie same zainteresowanie, więc razem będziemy mogli zbudować na przykład jakiś biznes w przyszłości. Więc teraz powiedzmy, że w końcu udaje mi się poznać tę osobę. Umawiamy się na jedno spotkanie, umawiamy się na drugie, trzecie, po czym okazuje się, że osoba ta nie jest kimś, kim ja w swoich wyobrażeniach uważałam, że jest. Więc przestajemy się spotykać, a ja automatycznie znowu czuję potrzebę zamknięcia mojego projektu, żeby poczuć się spełnioną. I tak też próbuję raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. I choć wciąż nie znalazłam swojego zakończenia, to jednak zauważam, że z każdym związkiem, czy też po prostu z każdą poznaną osobą uczę się czegoś nowego o sobie. Więc coraz bardziej zaczynam rozumieć, czego ja faktycznie oczekuję od takiego związku. Czym jest dla mnie relacja z drugim człowiekiem? Co mogę zaakceptować, a co nie? A więc w rzeczywistości tu nie chodzi o zbudowanie związku z drugim człowiekiem, lecz zrozumienie siebie poprzez drugiego człowieka. Po czym następuje kolejny etap w naszym życiu. Czyli etap, kiedy to powiedzmy, że jesteśmy już bardziej doświadczeni w budowaniu relacji z innymi. A zatem w końcu jesteśmy w stanie zamknąć ten okres wyobrażania sobie jakiejś konkretnej relacji z drugą osobą lub grupą ludzi. Bo z obecnym doświadczeniem już jestem w stanie przewidzieć, jak potoczy się ta moja znajomość z daną osobą. Dlatego stajemy się bardziej selektywni albo wybredni, jak wolisz. Zatem nasz krąg znajomych z upływem czasu się zawęża, bo teraz już mamy wystarczająco dużo informacji, żeby wiedzieć, co nam służy, a co nie. A zatem nasz projekt w końcu się zamyka. Na początku uczyliśmy się relacji z innymi, więc wyobrażaliśmy sobie, jak może rozbudować się nasza znajomość z kimś. I tak też nabierając doświadczenia, uczyliśmy się odróżniać prawdę od iluzji. Po czym ostatecznie mamy już jakiś konkretny zarys tego, co faktycznie pomoże nam zamknąć nasz projekt. Czyli połączyć wszystkie kropki w jedną całość. I tu możemy powiedzieć również, z tym zebranym doświadczeniem uczymy się mądrzej korzystać z naszej wyobraźni. Czyli nie kreujemy już jakichś nadmiernie iluzorycznych obrazów czegoś, co rzekomo miałoby nas usatysfakcjonować. Bo teraz już wiemy, czego oczekujemy. Czego oczekujemy od osoby, od życia, od związku. I tak też z kolejnym etapem naszego życia otwieramy znowu nowy projekt, gdzie znowu zaczynamy wszystko od nowa. Z tym, że teraz już mamy pewne doświadczenie.
Więc znowu uczymy się, jak żyć, mamy ochotę próbować jakichś nowych rzeczy, na nowo testujemy nasze ciało, zawieramy nowe znajomości. Ale teraz już mamy określone jakieś granice. Również wytyczne co do środowiska ludzi, jakimi chcemy się otoczyć, aby służyło to naszemu rozwojowi. I tak aż do momentu starości, czyli kolejnego etapu, kiedy to na nowo pielęgnujemy więzi, na przykład z naszymi dziećmi albo wnukami, po czym ostatecznie zaczynamy myśleć o tym, co wydarzy się z nami po śmierci fizycznej. A zatem nieświadomie znowu próbujemy zamknąć, ale też otworzyć nowy projekt albo etap. I tak bez końca, bo coś się zaczyna, żeby mogło się zakończyć i rozpocząć na nowo. I teraz bardzo ważna uwaga. Żyjemy w społeczeństwie, które już od najmłodszych lat programuje nas, abyśmy wierzyli, że używanie wyobraźni jest złym sposobem na życie. I na temat wyobraźni znacznie więcej dowiesz się z tego nagrania. Więc społeczeństwo programuje w nas własne zasady. I tak też z upływem czasu nieświadomie stajemy się uwarunkowani do życia według tych narzucanych nam odgórnie zasad postępowania. A wtedy automatycznie tracimy nasz sens wyobrażania, przez co nie jesteśmy w stanie zaprojektować naszego życia takim, jakim chcielibyśmy, żeby było. A jeszcze jaśniej mówiąc, wraz z zaszczepionymi w nas wierzeniami, nasza zdolność wyobrażania zostaje jak gdyby zablokowana, więc przestajemy z niej świadomie korzystać, ponieważ wmówiono nam, że życie jest takie, a nie takim, jakim my sobie je wyobrażamy. I tu chciałabym zwrócić szczególną uwagę również na fakt, że wszelkie wierzenia i zasady postępowania w życiu, które w nas zaszczepiono, w rzeczywistości są również jedynie czyimś iluzorycznym wyobrażeniem życia. A wydaje nam się, że jest to rzeczywistością, jedyną rzeczywistością, ponieważ nas wszystkich programowano w ten sam sposób. Więc dla przykładu, we wczesnym dzieciństwie wmówiono nam, że musimy wyznawać jakąś daną religię i przestrzegać jakichś jej zasad postępowania. Natomiast kiedy ludzie nie zgadzali się z jakimiś z tych zasad, powiedzmy, wtedy tworzyli jakieś własne wierzenia. I stąd też powstały różne zmyślone historie na temat Boga, który karze. I te historie w rzeczywistości miały na celu przestraszyć człowieka, bo człowiek żyjący w strachu jest łatwy do zmanipulowania, a zatem będzie posłuszny czyimś rządom. I tak też ta iluzoryczna wizja życia przekazywana nam była z pokolenia na pokolenie. Dlatego też ograniczeni nie mieliśmy szansy odkrycia innej rzeczywistości. A że wszechświat wciąż się rozwija, to i oczywiście my przechodzimy własną przemianę. Ale niestety, jak też z pewnością możemy zauważyć, choć te wszystkie kiedyś wykreowane wierzenia czy zasady postępowania dziś wyglądają troszeczkę inaczej, to jednak mimo wszystko one wciąż ograniczają naszą percepcję do tylko jednej rzeczywistości. Więc teraz, żeby to wszystko, co właśnie opisałam, ze sobą połączyć, chcę, abyś wyobraził sobie prostą linię. Bo tym właśnie jest nasze życie. Nigdy nie idziemy do tyłu, tylko przed siebie. A zatem dzieląc nasze życie na określone etapy, dzielimy również naszą linię. I tak też każdy etap staje się oddzielną kropką. Bo niestety w życiu nigdy nie uczono nas, abyśmy łączyli każdy z etapów ze sobą, lecz raczej odcinali się od tego, co przeżyliśmy w przeszłości, co wcześniejsze. Więc dla przykładu,
Kiedy kończymy 18 lat, rodzice czy opiekunowie mówią nam, że koniec już z dzieciństwem i od teraz musisz już zacząć poważnie podchodzić do życia. Oczywiście przy okazji narzucając nam swój jakiś rygorystyczny wzorzec czy obraz tego, jak według nich wygląda życie dorosłe. Więc znowu musimy zrezygnować z własnego projektu życia, bo musimy się komuś podporządkować. Oczywiście teraz już wiemy, że w rzeczywistości nic nie musimy, ale nieświadomy człowiek tego nie wie. Więc kiedy odcinamy się od danego etapu, my automatycznie zatracamy ten sens połączenia, jedności. A to oznacza, że oddzielając każdy z etapów od siebie, automatycznie stracimy poczucie wizji naszego życiowego planu. Więc, żeby przywrócić naszemu życiu tą naturalną równowagę, musimy połączyć ze sobą każdy z etapów, aby ostatecznie nadać cały sens i znaczenie naszemu życiu. I tego właśnie uczyłam w poprzednich epizodach, dzieląc się z Tobą własnymi doświadczeniami, które opisywałam ze szczegółami, poczynając od czasów dzieciństwa. Uczyłam Cię, jak łączyć wszystkie kropki w jedną całość, aby ostatecznie uzyskać pełny obraz, czy też kształt tego, co tak naprawdę budowaliśmy przez ten cały czas. Więc teraz podsumowując to, co powiedziałam, jeśli zaprzestaniesz używać swojej wyobraźni, nie będziesz w stanie rozbudować swojego projektu życia. Czyli otworzyć się na to, co nowe, nieznane. Nie będziesz w stanie sięgnąć dalszych horyzontów. Nie rozbudzisz w sobie myśli czy uczucia, że tam może być coś więcej. Dlatego Twoje doświadczenie życia będzie się ograniczało jedynie do tego, co wmówili Ci inni. A zatem będziesz żył bardzo ograniczonym życiem. I dokładnie tak samo w przypadku budowania związków. Jeśli sparzony kilka razy stwierdzisz w końcu, że wszyscy są tacy sami i z pewnością nie ma prawdziwej miłości, wtedy automatycznie zamkniesz przed sobą wszystkie drzwi i możliwości poznania kogoś naprawdę wartościowego. Tak samo w przypadku naszego umysłu, czyli nasze wierzenia, tradycje, zasady postępowania albo nasze przekonania. Jeśli zamkniemy się na tylko jedną możliwość, czy też jeden kierunek myślenia, automatycznie ograniczymy swoje możliwości poszerzenia swojej perspektywy postrzegania wszystkiego. Albo ogólnie mówiąc, odkrycia jakichś innych informacji. Informacji, które możemy pozyskać na przykład ucząc się o tych innych kulturach, innych wierzeniach, tradycjach, poglądach. Jeśli nie otworzymy się na coś innego, nie damy sobie nawet możliwości spróbowania czegoś, co przecież mogłoby okazać się znacznie lepszym od tego, w co wierzyliśmy do tej pory, tak? Ale też pamiętajmy, że otwierając się na coś nowego, my wcale nie musimy zmieniać naszych poglądów czy tradycji. Przecież możemy spojrzeć na to po prostu z innej perspektywy i na przykład pomyśleć, że jeśli poznam inne poglądy i tradycje, to być może moje własne rozbudują się o jakieś nowe informacje. Informacje, które pomogą mi się w jakimś stopniu rozwinąć, a zatem zrobię postępy w swoim rozwoju. Zatem pamiętajmy, że aby ukończyć nasz projekt, my musimy używać naszej wyobraźni, abyśmy tym samym mogli ostatecznie nadać naszemu życiu sens i znaczenie. Poza tym wszystko i tak jest jedynie złudzeniem, więc tym bardziej powinniśmy samodzielnie kreować to złudzenie życia, tak? I tak, aby nasze doświadczenie było takim, jakim my chcemy, żeby było, a nie takim, jakim inni chcą, abyśmy wierzyli, że jest.
I tym też sposobem kreujemy wymiar trzeci, czyli wymiar głębi. Myślę, że teraz już jednogłośnie możemy przyznać, że faktycznie życie, którym żyliśmy do tej pory, było naprawdę bardzo ograniczone. A więc faktycznie żyliśmy iluzją. No cóż, tak prawdę mówiąc, ono wciąż tą iluzją pozostanie, ale teraz już świadomi prawdy możemy przeżywać tą iluzję życia znacznie ciekawiej. Zatem pozwól, że wytłumaczę Ci, czym naprawdę jest nasza trójwymiarowa rzeczywistość. A w tym celu pozwól, że najpierw przypomnę. Pierwszy wymiar to była nasza kropka albo dwubiegunowa kula, oznaczona jako alfa i omega. Ta sama kula, widziana w ruchu z innej perspektywy, staje się również linią prostą, która w wymiarze drugim nabiera kształtu i zamienia się w figurę płaską, czyli figurę o dwóch wymiarach: długości i szerokości. Natomiast kiedy dodamy do tego jeszcze głębokość, wtedy otrzymamy figurę w trójwymiarze, którą będzie na przykład nasz wspomniany sześcian. Jak widzisz, wszystkie wymiary są ze sobą ściśle połączone, czyli jeden nie może istnieć bez drugiego. Dlatego właśnie mówimy, że jest to jeden wymiar, ale widziany z różnych perspektyw. Natomiast kolejną ważną uwagą jest to, że dopóki nie dodamy do naszych pomiarów głębokości, nie będziemy mogli nazwać tego obiektem. Zatem jest to jedynie miara przestrzeni. Czym wobec tego jest głębokość? I dlaczego nadaje naszej przestrzeni aż tak wielkie znaczenie? Zacznijmy od tego, że słowo głębokość z angielskiego depth lub profound pochodzi od łacińskiego słowa profundus, co dokładniej oznacza going into depth, czyli zagłębiać się. No dobrze, zagłębiać się, ale co to znaczy? Jak to zrobić? Jak to osiągnąć? Poprzez samoupodobnienie naszego pierwotnego wzoru, czyli połączenie pierwszego wymiaru z wymiarem drugim, które poprzez fraktalizację, czyli powtarzanie tego samego wzoru bez końca, w rezultacie stworzą iluzję głębokości. I wtedy właśnie otrzymamy nasz obraz trójwymiarowy. Więc niezależnie od tego, czym jest nasz obiekt, jego budowa rozpoczyna się od dwóch przeciwnych biegunów, które się ze sobą łączą, następnie tworząc figurę płaską. A łączą się ze sobą, ponieważ muszą się zamknąć, czyli zakończyć, żeby znowu mogły się rozpocząć. Stąd też powiedziałam, że powstaje nam powierzchnia płaska, którą nazwiemy, czy nazwaliśmy figurą. Natomiast teraz już wiemy, że ta figura płaska, fraktalizując się, czyli raz jeszcze nieustannie powielając swój kształt, w rezultacie daje nam wyższe wymiary. I wtedy mówimy również, że powstaje materia, czyli ciało fizyczne. A zatem wszystko to, co istnieje w czasie i przestrzeni, o czym już wiemy z części teoretycznej tego nagrania. Więc teraz pytanie, oczywiście retoryczne. Czym jest ludzkie ciało, nasze ciało? Ciało ludzkie jest również materią. Materią powstałą z atomów o dwóch ładunkach. Dodatnim, czyli protony, i ujemnym, czyli elektrony. Natomiast w trakcie procesu fraktalizacji staje się iluzyjnym hologramem, czyli trójwymiarowym obrazem obiektu. Natomiast jeśli chcielibyśmy to wytłumaczyć z punktu widzenia naszego umysłu, powiedzielibyśmy, że zagłębiając się coraz bardziej i bardziej w jakiś koncept, w końcu dotarlibyśmy do jego głębi, czyli znaczenia. A wtedy automatycznie stworzylibyśmy materię, czyli ciało fizyczne. Zatem kolejne pytanie brzmi:
Dlaczego zostaliśmy zaprojektowani jako trójwymiarowa istota? Abyśmy mogli doświadczać, ale też poszukiwać głębokiego znaczenia całego konceptu stworzenia. Powiedziałam głębokiego znaczenia, czyli ta wspomniana głębokość, która daje nam obraz trójwymiarowej przestrzeni. Zatem w tym wymiarze poprzez poszukiwanie swojego głębokiego znaczenia umysł ma możliwość zrozumienia siebie. Bo kiedy zrozumie siebie, wtedy będzie mógł bawić się sobą, czyli zmieniać i przekształcać w coraz to inne, lepsze wersje siebie. Zatem w rzeczywistości wszystko, co kiedykolwiek nazwaliśmy rzeczywistym, jak widzisz, jest jedynie jedną z nieskończonej liczby potencjalnych rzeczywistości, które moglibyśmy dla siebie wykreować. Zatem wszystko faktycznie jest jedynie iluzją, którą tworzy nasz umysł. Co zresztą tłumaczy samo słowo iluzja, które pochodzi od łacińskiego słowa illusio, co oznacza grać, bawić się. A więc prawdą jest, że nasz umysł w rzeczywistości bawi się z nami, tworząc różne iluzoryczne obrazy czegoś. Więc to, że wyczuwamy, dotykamy, widzimy czy słyszymy coś konkretnego, jest również jedynie iluzją. Bo w rzeczywistości jest to jedynie zetknięcie elektronów z protonami. A zatem, drogi widzu, nasze życie jest sennym marzeniem. Sennym marzeniem, które jest rzeczywistością i rzeczywistością, która jest sennym marzeniem. I domyślam się teraz, że na pewno z niedowierzaniem pytasz, jak to, co widzisz, słyszysz, dotykasz, czy czujesz, może być iluzją, skoro właśnie mnie oglądasz, słyszysz i z pewnością odczuwasz jakieś emocje. Już tłumaczę. Właściwie już o tym wcześniej wspominałam. Jest to wynikiem naszego programowania, a dokładniej naszego pierwszego etapu życia w trójwymiarowej rzeczywistości. Czyli okres, kiedy uczono nas, jak nazywać widziane przez nas obiekty, jak odbierać słyszane przez nas częstotliwości, które nazywamy głosem, słowami, językiem, ale też jak odbierać odczuwane przez nas wibracje, które nazywamy na przykład uczuciami. I choć wszyscy, patrząc na dany obiekt, postrzegamy go inaczej, bo z perspektywy tego, jak nasze otoczenie nam to coś przedstawiło, czy też opisało, wszyscy i tak ostatecznie nazywamy dany obiekt tą samą nazwą, ale w różnych językach. I tak samo jest również w przypadku języka, którym się porozumiewamy, czy też uczuć, które odczuwamy. Więc jak widzisz, to wszystko jest jedynie stworzoną przez nas iluzją. Te wszystkie nazwy, etykiety, języki, wierzenia, poglądy, struktury, wzory i tak dalej w rzeczywistości nie istnieją. Są jedynie wymysłem człowieka, jego wyobrażeniem. Dlatego też czasem mówimy, że rozumiemy się z kimś bez słowa, albo że odczuwamy czyjąś energię, więc znamy ich uczucia. Bo taka jest nasza natura. Zatem konceptem trzeciego wymiaru jest doświadczać. Doświadczać siebie i życia w trójwymiarowej rzeczywistości. Więc wszechświat, czy Bóg, to nasza kropka, żeby móc siebie doświadczyć, fraktalizuje swój pierwowzór. I ten pierwowzór, widziany z różnych perspektyw, czyli innych wymiarów, daje iluzję albo wyobrażenie innej formy, gdzie w rzeczywistości wciąż jest tą jedną kropką. Stąd też mówimy, że wszechświat, w którym żyjemy, jest wynikiem kreacji Bożej. I jak już powiedziałam, konceptem świata fizycznego jest doświadczać, a zatem jest to zmysłowy aspekt wszystkich wymiarów. Więc trzeci wymiar jest jedynym aspektem rzeczywistości, w którym wszystkie inne wymiary
mogą doświadczyć własnej kreacji. A to oznacza, że to nie jakaś istota z zewnątrz kreuje naszą rzeczywistość, żebyśmy mogli jej doświadczyć, lecz to my sami w innej rzeczywistości naginamy czas i przestrzeń, czyli widzimy z siebie z innej perspektywy, aby tym samym wykreować siebie, abyśmy mogli doświadczyć tego, czego doświadczamy. Dlatego mówimy, że trzeci wymiar jest owocem całej kreacji, bo tylko tu jesteśmy w stanie siebie doświadczyć. Z kolei, jeśli nie będziemy żyć zrównoważonym życiem, czyli w harmonii, w trzecim wymiarze, wtedy nie będziemy w stanie przekroczyć innych wymiarów wyższych. Dlatego też naszym celem jest nauczyć się na podstawie różnego rodzaju doświadczeń, jak pokochać życie w trzecim wymiarze. Również nauczyć się, jak korzystać i cieszyć się naszymi zmysłami, aby w rezultacie nauczyć się cieszyć naszą rzeczywistością, którą sami kreujemy. Więc im bardziej będziemy cieszyli się naszą obecną rzeczywistością, tym bardziej będziemy w stanie dostrzec inne potencjalne rzeczywistości, które będziemy mogli dla siebie stworzyć. Niezależnie od tego, czego aktualnie doświadczamy. I sposób, w jaki uświadomisz się o tym, jest takim momentem, kiedy Twoje życie stanie się spójnym pomiędzy tym, co myślisz, a tym, co czujesz. W przeciwnym razie będziesz doświadczał przyjemności jedynie w jednym z wymienionych aspektów. Dlatego, abyś mógł poczuć się pełnym, spełnionym, musisz być spójnym, czyli osiągnąć równowagę. Więc dla przykładu, jeśli w swoim obecnym życiu doświadczasz jedynie bólu, to nie oznacza, że Bóg Cię karze. To są jakieś stare wierzenia religijne ludzi, którzy nie mieli świadomości albo mieli bardzo małą świadomość. Ludzi, którzy wierzyli, że pójście do nieba będzie wyzwoleniem z tej życiowej pułapki. Gdzie w rzeczywistości Twój ból, czy też przykre doświadczenia są po prostu wynikiem braku harmonii. Czyli tej równowagi pomiędzy wszystkimi aspektami. A postrzegając rzeczywistość tylko w jednym wymiarze, czyli tak jak Ci wmówiono, automatycznie manifestujesz do rzeczywistości obraz tego, w co wierzysz. Dlatego Twoje życie nie wygląda inaczej. A zatem w momencie, kiedy osiągniesz pełną harmonię pomiędzy umysłem i sercem, czyli Twoje myśli będą równe Twoim uczuciom, wtedy zakończy się Twoje cierpienie. Drogi widzu, a zatem jak widzisz, ta obietnica życia po śmierci, czyli wstąpienie do nieba, czy też w sensie duchowym istniejące teorie na temat wstąpienia do czwartego czy piątego wymiaru, mówiące, że nasze życie raptem stanie się jak z bajki, jest również jedynie iluzją. Iluzją wykreowaną przez człowieka, który przerzucając do wszechświata własne negatywne uczucia związane z doświadczaniem braku harmonii, miał potrzebę wykreowania czegoś, co dałoby mu poczucie spełnienia. Inaczej mówiąc, nie potrafił osiągnąć harmonii w trójwymiarowej rzeczywistości, bo nie znał żadnej innej rzeczywistości od tej, którą przeżywał. Dlatego stworzył jakiś koncept lepszego świata, wierząc, że ten inny, lepszy świat uwolni go od bólu, którego tu doświadcza. Gdzie w rzeczywistości jedyną prawdą jest to, że uwolnisz się od cierpienia tylko poprzez osiągnięcie równowagi w tym trzecim wymiarze, którego jesteś częścią. A dopóki tego nie zrobisz, będziesz po prostu powtarzał w kółko ten sam cykl. Zatem w rzeczywistości śmierć jest również jedynie iluzją. Bo prawdą jest,
że Ty nigdy nie umierasz i nigdy się nie rodzisz. Zawsze byłeś i zawsze będziesz. Po prostu przybierasz inne formy. A więc niezależnie od tego, czy podzielisz to na ludzkie życia, cykle czy etapy rozwoju, jakkolwiek to nazwiesz, Twoje doświadczenie życia będzie pełne cierpienia, dopóki nie osiągniesz harmonii. Czyli powrócisz do swojej pierwotnej formy, którą jest miłość i jedność z całym stworzeniem. Zatem, drogi przyjacielu, ciesz się życiem, ponieważ życie jest snem, a sny są marzeniami. Drogi widzu, daj sobie czas na przetrawienie tych wszystkich informacji. A nawet wróć do tego nagrania za jakiś czas, a z pewnością przekonasz się, że w końcu to wszystko będzie miało sens. Czyli sens, którego wszyscy poszukujemy. Sens, który pozwoli nam zamknąć nasz projekt i tym samym osiągnąć wewnętrzną harmonię. Dlatego pamiętaj, dzięki swojej wyobraźni możesz stworzyć, zaprojektować własny plan architektoniczny swojego życia, czyli jakiś potencjał rzeczywistości, którą chciałbyś doświadczyć tu na Ziemi. Otrzymałeś dar życia, więc spraw, żeby to było najlepsze z możliwych doświadczeń. A tak na koniec, chciałabym tylko dodać, że nieważne jaką opowieść o stworzeniu sobie opowiemy, nieważne w co wierzymy, dopóki ta opowieść ma dla nas sens, dopóki my w nią wierzymy, dopóki nadaje znaczenie naszemu życiu, dopóki zaczyna się od miłości i na niej kończy, choć będzie jedynie jednym z nieskończonej liczby potencjalnych rzeczywistości, wiedz, że ona wciąż będzie prawdziwa, bo Ty w nią wierzysz. I to by było na tyle, drogi widzu. Mam nadzieję, że teraz już rozumiesz, czym faktycznie jest życie w trójwymiarowej rzeczywistości. A jeśli rozumiesz, czym jest nasze doświadczenie życia, to z pewnością rozumiesz również, że jesteś tego kreatorem. I oczywiście takie przeprogramowanie wszystkich wierzeń potrwa jakiś okres. Ale jeśli razem będziemy nad tym pracować, to myślę, że cały ten proces stanie się znacznie lżejszym. Zatem zapraszam Cię tym samym do nowej serii odcinków, w których razem będziemy uczyli się na nowo życia w naszej trójwymiarowej rzeczywistości. Tak, abyśmy osiągając wewnętrzną harmonię w naszym życiu, mogli wspólnie manifestować pokój, miłość, wzajemny szacunek i sprawiedliwość na całym świecie i we wszechświecie. Skoro kiedyś potrafiliśmy manifestować do rzeczywistości czyjeś negatywne wyobrażenie życia, to teraz równie dobrze możemy wspólnie manifestować nasze pozytywne jego wyobrażenie. Mam nadzieję, że to ma sens. A tymczasem, drogi widzu, trzymaj się ciepło, ściskam gorąco. Do następnego razu. Hej!